6 środków ludowych, którymi możemy dokarmić truskawki wiosną. Z pewnością każdy z nas uprawiający truskawki w taki czy inny sposób myślał o tym, jak zwiększyć plon, uczynić go słodszym i smaczniejszym. Jest tylko jeden pewny sposób, aby osiągnąć ten cel – zapewnić uprawie kompleksową opiekę przez cały sezon letni. Szczególnie ważne jest karmienie wiosenne. To właśnie stosowanie nawozów może zapewnić dobre plony i zdrowe, silne rośliny. Złożona wiosenna odżywka do truskawek może zawierać nie tylko nawozy organiczne i mineralne, ale także sprawdzone przez lata tzw. przepisy ludowe. Wśród najskuteczniejszych są jod, popiół drzewny, amoniak, herbata ziołowa, drożdże oraz kompost. Środki ludowe dla truskawek stały się powszechne wśród ogrodników. Są uważane za nieszkodliwe, ponieważ w żaden sposób nie wpływają na smak jagód. W przeciwieństwie do drogich chemikaliów, produktów nawozowych w większości nie trzeba kupować, zawsze można je znaleźć w domu. Rozwiązania są łatwe w przygotowaniu, a ich efekt pojawi się w niedalekiej przyszłości. Dokarmianie truskawek jodem. Nawóz jodowy ma nie tylko działanie odżywcze na roślinę, ale również bakteriobójcze. Zabija patogenną mikroflorę, która zdołała rozwinąć się na liściach podczas ocieplenia i nasyca łodygę użytecznymi substancjami. Do przygotowania produktu potrzebny będzie zwykły alkoholowy roztwór jodu lub tzw. jodyna i 10-litrowe wiadro wody. Na taką objętość wystarczy 10 kropli. Po rozcieńczeniu wszystko dokładnie mieszamy, roztwór wlewamy do butelki z rozpylaczem i spryskujemy truskawki. Taki zabieg przeprowadza się przed kwitnieniem w odstępie 10 do 12 dni, w okresie aktywności wirusów i zarodników grzybów. Ważne jest, abyśmy nie przekraczali stężenia jodu w roztworze wskazanym w przepisach, w przeciwnym razie ryzykujemy spalenie liści i korzeni truskawek. Dokarmianie truskawek popiołem drzewnym. Popiół nasyca glebę biodostępnym potasem, fosforem i całą gamą pierwiastków śladowych takich jak magnez, bor, molibden, mangan itd. Ponadto przyczynia się do szybszego wybudzenia ziemi z hibernacji. Popiół drzewny można wykorzystać na dwa sposoby. Posypujemy cienką warstwą glebę między rzędami i oprószczamy liście truskawek. Drugie to w formie rozcieńczonej, składającej się ze szklanki drobnego popiołu drzewnego i wiadra wody. Podlewamy 1 litrem roztworu na każdy krzew truskawkowy. Jeśli posypujemy popiołem liście, odstraszymy w ten sposób szkodniki takie jak gąsienice, chrząszcze czy muszki. Ważne jest, aby popiół zużyć w ciągu kilku dni po zastosowaniu nawozów azotowych. Po połączeniu tych dwóch substancji powstaje amoniak, który nie kumuluje się w glebie i szybko z niej odparowuje. Takie odżywki z popiołu można stosować kilka razy w okresie letnim, ale nie częściej niż co 2 tygodnie. Nawożenie truskawek amoniakiem. Przed kwitnieniem truskawki aktywnie budują zieloną masę, tworzą liście i wypuszczają nowe łodygi. Aby aktywować ich wzrost, możemy użyć dowolnego dokarmienia azotowego. Z domowych środków do tego zadania doskonale nadaje się amoniak. Stymuluje on proces kwitnienia krzewów truskawkowych. Gdy tylko na gałęziach pojawiły się pierwsze młode liście, musimy przygotować roztwór 3 łyżek amoniaku na 10 litrów wody. Następnie wlewamy to do opryskiwacza i nawadniamy grządki. Drugi raz ten nawóz można zastosować po kwitnieniu. Przed podlaniem rozcieńczonym amoniakiem ziemia musi być wilgotna. Jeśli zastosujemy go do suchej gleby, możemy spalić wrażliwy system korzeniowy. Karmienie truskawek herbatą ziołową.
W dostępnych chwastach zawarty jest cały kompleks różnych substancji niezbędnych do odżywiania truskawek. Przede wszystkim mówimy o azocie, potasie, niewielkiej ilości fosforu i pierwiastkach śladowych. Łatwo go przygotować. Wybierzmy odpowiedni pojemnik z tworzywa sztucznego lub emaliowany. Najważniejsze, żeby nie był metalowy, w przeciwnym razie nastąpi proces utleniania. Naczynia ustawiamy w dogodnym miejscu. Należy pamiętać, że będzie silny zapach. Na słońcu proces będzie przebiegał dużo szybciej. Pojemnik wypełniamy do połowy lub do 2/3 objętości świeżo zerwanymi chwastami. Z korzeni należy usunąć nadmiar ziemi. Dolewamy wodę, najlepiej deszczówkę lub z naturalnego zbiornika, ale nie do samej góry. W przeciwnym razie podczas fermentacji będzie się on wylewać. Pojemnik przykrywamy, wówczas zapach nie jest aż tak bardzo intensywny. Wskazane jest wielokrotne mieszanie zawartości. Po 7 do 12 dniach nawóz rozcieńcza się wodą w stosunku 1 do 10 i krzewy truskawek podlewamy pod korzeń w ilości od 1 do 2 litrów na roślinę. Nawożenie truskawek drożdżami. Odżywki drożdżowe, a właściwie stymulatory wzrostu, są uwielbiane przez ogrodników za ich aktywne działanie. Mogą być używane również do truskawek. Proces przygotowania tego środka lodowego odbywa się w następujący sposób. Rozpuśćmy paczkę suchych drożdży w 2 litrach ciepłej wody i dodajmy 1 łyżkę cukru. Musimy zamieszać i postawić w ciepłym miejscu na 2-3 godziny. Dodajmy kolejne 3 litry wody do płynu i dobrze wymieszajmy. Podlewamy tą mieszanką w początkowej fazie wzrostu jagód, czyli w połowie wiosny, aż do pojawienia się kwiatów. Do 1 krzaka to co najmniej pół litra roztworu. Po tym ziemia będzie rozluźniona, dzięki czemu składniki odżywcze szybciej dotrą do systemu korzeniowego. Z dodatkami drożdżowymi trzeba uważać. Niszczą one naturalną mikroflorę gleby. Dokarmianie truskawek kompostem. Kompost to najlepszy dostępny, darmowy nawóz, który nie tylko odżywia truskawki, ale także leczy glebę w naszym ogrodzie. Humus lub kompost zawierają pozostałości zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, więc będą dobrą wiosenną posypką do truskawek. Korzyści z kompostu. Intensywne nasycenie gleby łatwo przyswajalnymi mikroelementami i użytecznymi substancjami. Trzeba to robić raz w roku, to takie minimum. Humus jest w stanie odżywić glebę przez cały sezon. Lepiej jest stosować taki nawóz na 2- lub 3-letnich truskawkach, które uformowały już krzaki. Rozsypujemy kompost w taki sposób, aby na powierzchni pozostały tylko liście i kwiaty rośliny.